Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ponownie w Deus Exie oczywiście. Wracamy sobie do gry. Muszę tylko poprzestawiać sobie rzeczy odpowiednio. No, powiedzmy, mam tutaj dwururkę nawet jeszcze ustawioną na pasku. No nic. Okej, nie mogę wyjąć pistoletu. Nie, w tym miejscu niestety nie możemy tego robić. Nim wejdziemy do środka, bo musimy pogadać tam z Pritchardem najpierw, a potem udać się do szefa. Sprawdzę, czy już mogę otworzyć tutaj przejście. Poziom 5 był chyba, tak? Tak, poziom 5, więc nam brakuje. Ile nam brakuje? Mamy 4. czy 3? Maksymalny, czyli 4 jest nam potrzebny, no to na razie sobie to zostawimy w spokoju. Już byśmy mieli ten 5. poziom, gdybym nie dodał oczywiście w kamuflaż, ale nie oszukujmy się, kamuflaż się nam bardzo przyda, a planuję rozwinąć jeszcze baterię o 1 poziom, czyli zasilanie, abyśmy jeszcze dłużej mogli pozostawać w tej niewidzialności. Dużo rzeczy do rozwinięcia jest. Jeszcze tylko właśnie sprawdzę. 1315 punktów doświadczenia nam brakuje do kolejnego praxisa. Okej, idziemy na górę w takim wypadku. Prawdopodobnie Pritchard siedział u nas w biurze. I tak miałem się tam udać, więc dobrze się składa. Żeby nikt nas nie podsłuchiwał przypadkiem. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarif? See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Okej, oj. Akurat 1000 punktów, czyli już niedużo nam brakuje. Ciekawej rzeczy się dowiedzieliśmy również od Pritcharda, więc poruszymy ten temat. Jak będziemy na spotkaniu z szefem. Aha, żadnych nowych wiadomości. Przy komputerze ochrony też raczej nic nie zrobimy. Dobra, no to co, idziemy do Sarifa, czyli do szefa naszego, zdać mu raport, no i dowiedzieć się, o co chodzi z tym sygnałem i tą tylnią furtką, dzięki której może ominąć wszystkie zapory i zabezpieczenia systemu i przesyłać sobie po prostu dane, jak chce. A kogo my tu mamy? Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes, I imagine you do. As David Sarif's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it
Must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. Zwróćcie uwagę na to, że to jest tylko jedna noc, tak jak wspomniał ten typek. Wykonaliśmy już 2 misje w przeciągu tej nocy i jeszcze włamaliśmy się na komisariat i tak dalej, i tak dalej. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Okej, w końcu skończył gadać. Mamy tu nawet 2 cele, to ciekawe. I oba do niego. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? I what? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now, but he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Okej, on jest bardziej alfą i troszkę betą. Nie boi się używać władzy, ma skłonności do obarczania winą innych, więc na Pritcharda już i tak starał się coś tam zrzucić. Obrona. Jeszcze i tak nie możemy użyć tego. You went behind my back on this one, boss. With all due respect, you hired me to keep this place secure. But I can't do that if you are not 100% straight with me. Why are you getting so defensive? All I'm saying is we should be looking forward at him, not back. You may not realize this, but there is a war going on out there. A war to control intellectual property rights and cutting-edge science. And as Commander-in-Chief of this company, I have to be ready for anything. I hired you instead of that private security company Frank wanted, because I needed somebody loyal. Somebody who understands chain of command. I think I proved myself today. And the only reason I'm worried about that loophole right now is because the data you streamed through it could have been accessed, backtraced, and stolen by the men who attacked us. Our enemies might still find a way to hurt us with it. I wasn't criticizing you, Adam. But I suppose you raise a good point. I just wonder if you're being a bit paranoid here.
Fixating on details that aren't critical? I mean, are you so shaken up by what happened 6 months ago, by your failure to make a difference then, that you can't roll with the punches anymore? Damn it, Adam! I brought you back in today because you have an immediate crisis to deal with. Questioning me about things that don't matter isn't gonna bring Megan back. Okej, możemy użyć teraz i spróbujemy. Czyli to uspokojenie. Spróbujemy, aby nic nie spieprzył. Boss, I really don't understand why you're giving me the runaround. When you hired me, I said I'd give you the best I could, but I can't protect us if you keep hamstringing my every move. If you won't level with me and tell me what it is you're hiding, then I'm out of here. I quit. Adam, wait. You can't leave us. We need you. Now more than ever. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people. Potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Okej. Czyli jeszcze jeden temat mamy z nim do poruszenia, ale jak na razie ulepszymy sobie kamuflaż na ostatni poziom. Teraz każda bateryjka wystarcza na 7 sekund kamuflażu. Mamy dwie bateryjki aktualnie, czyli poziom energii naszej, który jest określany przez baterię w lewym górnym rogu. Mamy dwie, czyli bazowe, startowe, czyli wystarczają nam łącznie na 14 sekund. Więc nie jest źle. Jeden punkt standardowo zostawiamy na wszelki wypadek. I pogadać z nim, czy od razu iść do biura? Nie, pogadajmy z nim. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the Typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Sarif Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Okej, i kolejne 1000 punktów doświadczenia. Mamy udać się do Malika teraz. Malik. Dziwne imię jak dla kobiety, co nie? No nie wiem. W każdym bądź razie chciałbym udać się jeszcze szybko do kliniki, bo być może nowe praksisy się pojawiły. Ile mamy kasy zebranej? 7000, więc stać by nas było na jeden. Ale to zawsze jeden do przodu.
Jesteśmy przy biurze, to od razu sprawdzimy, czy wysłał nam to. Tak, coś tu mamy. Aha, czyli to są o nas informacje, jakie zebrał przed rekrutacją, przed naszym przyjęciem. Tu mamy... Arthur Jensen, to chyba ojciec naszego bohatera. Tu wszystkie informacje, jakie o nas udało mu się zebrać. No i to wszystko. Wise'a. No ale w pewnym sensie go rozumiem. Did he happen to tell you why he made us look like idiots? I'm handling it. You can imagine how relieved I am to hear that. I'll tell you what. While you follow any lead Sarif spoon feeds you, I'm going to do what I should have done in the first place and backtrace that signal. That's your pride talking. Still, get back to me if you find something. You meant when? Pretty sure I didn't. Okej, miło, że Pritchard troszkę milej teraz do nas podchodzi. No cóż, łączy nas aktualnie wspólny cel. I tak jak mówiłem, udamy się szybko do kliniki. Zobaczę, może a nuż pojawiły się nowe praksisy. Okej, lecimy. Jesteśmy na zewnątrz. Udamy się do kliniki. Po drodze jeszcze wstąpimy do handlarza, a sprzedamy niepotrzebne nam rzeczy. Wszakże mamy zawalony cały ekwipunek, a kasa się przyda. W sumie kasę zbieramy tylko i wyłącznie na te oprogramowanie Praxis, w razie czego. Bo sprzętu leci i tak wystarczająco dużo. How may I be of service? Sprzedaj. Na pewno sprzedamy amunicję do strzelby, do pistoletu maszynowego. Do snajperki zostawimy, do rewolweru na wszelki wypadek również. Broń. Strzelba dwulufowa sprzedajemy. Rakietnica za 2000 oczywiście, że sprzedajemy. Mamy granaty ogłuszające i wirus anihilujący. Ok. Co ma do kupienia? Ulepszenia do broni. Drogo to wszystko kosztuje. Always a pleasure. Więc na razie nie kupimy, i tak się tych ulepszeń troszkę zdobywa. Ok, jesteśmy przy klinice. Może coś nowego również tu znajdziemy, ale to chyba wszystko widzieliśmy już. Will you be purchasing anything today? Zobaczymy. Nie, chyba nic nie kupimy. Ale dobra, mamy 10 000 kaski dzięki sprzedaży rakietnicy. Dzięki temu stać nas już, nie to, na 2 punkty Praxis, które prawdopodobnie kupimy w klinice znajdującej się w Hongkongu, bo teraz tam lecimy. Nim jednak się tam udamy, coś sobie przypomniałem, chciałem sobie... O, tutaj chciałem sobie sprawdzić to właśnie przejście. Tu są zamknięte drzwi z poziomem trudności 4. My mamy
3. Dobra, rozwiniemy na 4 to. Przyda nam się bez wątpienia. Dobra, sprawdźmy. No prawie, 5 sekund, uda się. No, super, jeszcze dodatkowy exp nam wpadł. To jest wejście do budynku. Aczkolwiek nie wiem, co w tym budynku... nie pamiętam, co w tym budynku znajdziemy. A, już wiem, to jest przejście na... na dach stacji. Benzynowej, w której jest ten sprzedawca. O, tak jak myślałem, coś tu się znajduje. Okej, widzę, że ktoś próbował jakiś... ktoś kogoś próbował zastrzelić. Dobra, ale sprzedamy tą snajperkę. Bo jej nie potrzebujemy. Mamy snajperkę z tłumikiem. See you soon. A tak, zyskaliśmy dodatkowe 1500 punktów doświadczenia. No i super. Bardzo fajnie. Możemy wracać w takim wypadku już do Malika. Malika, nie wiem jak dokładnie to wymawiać w przypadku kobiety. Chyba w przypadku kobiety to właśnie to Malik. Wracamy do Malik. Tak powinniśmy mówić. Okej, to teraz musimy pomyśleć. Potrzebuję 3 punktów praxis aktualnie. 2 na ulepszenie, na rozwój postaci w kierunku nieotrzymywania obrażeń od upadków, ze skoku z wysokości po prostu. I 1 punkcik, żeby rozwinąć hakowane nie na 5. poziom. Po tym będziemy już mogli przeznaczyć całe swoje siły w jakieś inne rzeczy. Hey, Jensen. The boss said you were on your way. You're gonna love Hangsha. You've been there? Used to live there. I spent 3, maybe 4 years working in the upper city, and most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? No cóż, nic nas tu nie trzyma. Ciekawe, czy tą misję wykonamy również w jedną noc. Raczej wątpię. I thought I was. How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward? Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approaches. Son of a bitch. I'm supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hengsha Court Gardens? It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close. In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. No i dobra, dotarliśmy do Chin, do Hongkongu. Nad nami górne miasto, my jesteśmy w Dolnym Mieście. Niestety nie będziemy mieli okazji zwiedzić górnego miasta. Przy tworzeniu gry były plany. Było nawet tworzone górne miasto, było w dużej części stworzone. Było jakoś tam, z tego co pamiętam, części fabularne, misje już potworzone, ale nie wystarczyło czasu, żeby zaimplementować to do gry, dlatego musieli wyciąć.
A szkoda, bo będziemy wjeżdżali tam na górę do jakiejś bazy i będziemy mieli okazję przez chwilę podziwiać to. I naprawdę szkoda, że nie zdążyli tego dodać do gry. I tak, mamy schody pożarowe. No, może nawet nie pożarowe. Tu nam się bardzo przyda odporność na obrażenia od upadku. Dziewczyna pracująca. No i powiem wam, że się zaczyna. To miasteczko to w ogóle... Pierwsze miasto to pikuś przy tym. Na szczęście mamy znaczniki, więc się nie pogubimy. Wystarczy, że będziemy szli właśnie za znacznikami. No nie powiedziałbym, że jestem klientem. My apologies, sir. I was not aware May had a client waiting. Patrzcie, można sobie leżeć, tu wszystko widać, jak dziewczyna się przygotowuje, jak się kąpie. O, burdel na wysokim poziomie, co? Troszkę kaski. You're not a customer, are you? What makes you say that? The way you move, your attitude. And what's my attitude? Police. Or soldier. Someone on business. So why are you here? I heard your argument. What was that all about? They want me to get augmentations. For the customer's pleasure. It's sick. I quit before I ever let them touch me. Sounded like they don't consider it an option. They don't. I am lucky, I guess. I've been here the longest. It has advantages. But the new girls, they're not so lucky. What do you mean? They are forced to get augments. It's very bad. One of the girls who work here, Ning, she has been gone for days. I fear they took her and will force her to get augmented. You seem like a good man. I am desperate. Please, can you help? I can pay you. Trzeba przyznać, że te twarze NPC-ów, postaci niezależnych nie robią wrażenia. Być może są jakieś mody, które to poprawiają, no nic. Ale mamy zadanko poboczne. Tak po prostu pyta nieznajomego, czy pomożemy jej. Szczegóły. What do you need me to do? I heard the girls are drugged and taken to a place somewhere in Dagon district. There, they're held until the doctor comes. I wish you to find this place, to find where they're holding Ning. I hope it's not too late. Okej, o nagrodę nie będziemy dziewczyny wypytywali. Okay, I'll help your friend. Thank you. I knew I was right about you, Mr. Jensen. Mr. Jensen. I fear there's little time. You must find Ning before they leash her with augments. Leash her? Yes, they call it that. They leash their girls with augments to keep them under control by supplying neuropazine. I do not know where they keep Ning, just that it is somewhere in Dagon district. A specific location would help. I tell you, I do not have one. But there is a bouncer here, Chuan Li. He works with these people. He will know where Ning is. He goes to the roof to smoke often. Look for him there. You might be able to convince him to reveal the place. Anything else you can give me? Yes. The men holding Ning. They most likely work with local triad gang here, the Harvesters. If you look for some of them around, maybe you find Ning better. Got it. Okej, mamy od razu zadanko poboczne. Udajemy się od razu pogadać z bramkarzem na dach. Na dachu jest pusto, samotnie, więc będzie sam prawdopodobnie, co nam daje dużo możliwości na przesłuchanie go. Shove off before I shove you off. I'm here to see you. Uh-huh. What about? Ning. Open the phone book. Plenty of them in there. Your friends are holding her. I can make it worth your while if you tell me where. Worth my while? Yeah, maybe.
Let's see some credits first, the tough guy, and then maybe I'll tell you where to find her. Okej, on jest alfą. I gotta make sure she's okay first. She'll be a lot more valuable to me and you if she's alive and in one piece, if you know what I mean. I get it. Smart businessman you are. Okay. I'll tell you. They're holding her on a small side street just off the open gutter in the Daigong district. But listen, I didn't say anything, right? No i ładnie. I mamy już punkcik Praxis. Jeden z 3, których wymagałem. Tak więc mamy następny cel. Tu gadaliśmy z tą dziewczyną. Jak widzicie, jest sporo pokoi do przeszukania. O, a tu musimy nawet użyć hakowania. O, nieciekawie to wygląda. No, uda się. Access granted. No i zdobyliśmy jeszcze 100 probaka. Bardzo fajnie. You were awesome, baby. Oh, thanks, sweetheart. Oh, hey, did I tell you that boss is forcing some of the girls... Jensen, you lost or something? Didn't think it would take this long to check out one apartment. I took a detour. Tell me something, Malik. You think a smart card with a Tai Young Medical logo on it will come in handy in this town? TYM, the global leader in augmentation technology. They put up almost half the cash to build this city, so maybe. Why are you asking? No reason. Just thinking ahead. Okej, czyli zdobyliśmy coś cennego. Tak mi się wydaje. Ekwipunek kluczowy. Karta Smart. Może się przydać, może. Dlatego warto przeszukiwać wszystkie te pokoje. Paltop, co my tu mamy? Safe i kombinacje. Znaczy, to jest kombinacja do safe'u, a nie safe. Więc będziemy musieli jeszcze ten safe znaleźć. Karta członkowska gniazda. Okej, weźmiemy, dlaczego nie? Też może się przydać, bo być może tam trafimy. Batonik energetyczny. Dobra, nic więcej. Cholera. Gdzie może być ten safe? Aha, w biurze kierownika, więc pewnie gdzieś na samym dole. Tu mamy piętro drugie, które jest zamknięte całkowicie. Pierwsze, no dobra. Wait, don't tell me. May and Edgar going at it again? That me. Edgar in a bad mood. Shame, too. He's sweet when he wants to. I'm always confused by what May gets away with. You've been around. Tu jest safe, czyli znaleźliśmy 7, 6, 5, 7. Dostęp uzyskany. Co tam mamy w środku? Amunicja do pistoletu i troszkę gotówki. Mam nadzieję, że nikt do nas się nie przyczepi, że się włamujemy do komputera. To jest chyba komputer ochrony. Skomplikowany.
Użyłem 2 robaków tak, żeby niezauważenie zhakować przejście. Okej, udało się. Miałem w sumie jeszcze dużo czasu, mogłem tutaj popróbować dostać się i 100 robaka jeszcze na wszelki wypadek miałem. Tu jest kamera, tylko i wyłącznie jedna. Wyłączymy ją. You want, you damn well better believe I'm getting my full amount of credits. Dobra, tu mam jakieś drzwi, nie wiem czy one nie prowadzą na zewnątrz. No nie, te prowadzą na zewnątrz. Te prawdopodobnie też. Albo i nie. Co to za miejsce? Pogadajmy. You want best in the city? You come to right place. Look on computer and see for yourself. Aha, sklep. No dobra, kolego, co masz? Zawsze lecimy na sam koniec, sprawdzić, czy nie ma jakiegoś oprogramowania Praxis, ale z tego co widzę nie ma. Praxisy raczej znajdziemy wyłącznie w punktach medycznych, a w Hongkongu taki również jest. Aha, zejście do kanałów. Sobie na razie darujemy w takim wypadku kanały. Zła strona. Tu było wyjście. Tam jest cel główny, ale my chcemy na początek wykonać ten, który dostaliśmy, poboczny. Mamy również zaplecza sklepów do przeszukiwania, gdzie również znajdziemy cenne rzeczy. Sejfy. Przyczepisz się? Że ci okradam sejf? No, widzę, że ten ma słabe zabezpieczenia. Uda się? Tak jest. No i dodatkowa kaska nam wpada. O to chodzi, o to chodzi. Dobra, ruszamy w stronę zadania pobocznego. Możemy sobie odpalić mapkę. Tu jest gniazdo, zdobyliśmy kartę do gniazda. To jest dzielnica Chouzao. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Hotel. Musimy zejść niżej. O, i akurat do kliniki będziemy mogli wstąpić, bo właśnie szukałem kliniki. Skrzynka amunicji. Obezwładniające, doświadczenie za zwiadowcę, czyli za przeszukiwanie dostaliśmy. Kojarzę, gdzie to jest. Ale musimy znaleźć jeszcze zejście niżej. Tu jest wejście wyżej z kolei, ja chcę niżej zejść. Gdybym miał upadanie z wysokości, to bym mógł stąd zeskoczyć sobie po prostu i bym był na miejscu. Tak musimy szukać. Dlatego teraz, jak dostaniemy kolejny punkt Praxis, właśnie to dodam sobie do tego upadania niżej. Jestem tu. Klinika Lab jest blisko. Za chwilkę będę kończył ten odcinek, tylko jeszcze skoczę właśnie do tej kliniki i kupię sobie te Praxisy. Mam nadzieję, że będą mieli 2.
na zbyciu. O, że to nasze bieganie jest tak koślawe. Dobra, jest klinika. Klinika Limb, a nie Lab. Źle musiałem spojrzeć. Nim sobie kupimy cokolwiek, przeszukamy sobie zaplecze. Ale chyba nic ciekawego po raz kolejny. Za którymś razem gdzieś tu na zapleczu, czy gdzieś tutaj w poczekalni na pewno coś będzie. A jak na razie... Lim International welcomes you. Your preferred client? Select what you want from computer. Jest, Praxis 2, tak jak myślałem. Zostało nam jeszcze 2000. You're very welcome, sir. I w takim wypadku, tak jak mówię, mamy 3 punkciki. Dodajemy teraz do tego bezpieczne upadanie. Zastosowanie, on automatycznie tego używa, z tego co pamiętam. I rozwiniemy hakowanie już na maksymalny poziom. Zastanowię się, czy by rozwijać jeszcze możliwość hakowania wieżyczek i robotów, aczkolwiek na ogół tego nie rozwijałem. Dlatego o hakowanie na razie już nie musimy się martwić. Teraz możemy się pomartwić o coś innego, jak na przykład rozwój siatkówki, albo troszkę energii więcej, żebyśmy mieli, lub żeby szybciej się ładowała. Tego raczej nie będę rozwijał, to jest mniejszy odrzut przy strzelaniu, więc jest trochę rzeczy, które mógłbym zastosować. O, to na przykład jednocześnie mogę 2 przeciwników unieszkodliwić, to jest bardzo dobre. Dobrze, a jak na razie, moi mili, w tym miejscu się z wami oczywiście pożegnam standardowo. Zostawcie jakiś komentarz, lajkujcie i do usłyszenia w następnym odcinku. Czy to z Deus Exa, czy to Kotora, czy Mass Effecta, który pojawi się już jutro. Trzymajcie się ciepło i na razie.